Tak przechowuję kurczaka bez lodówki nawet przez 12 miesięcy. Nie zajmuje mi miejsca w zamrażarce i jest gotowy do spożycia. To gotowy pomysł na obiad. Do wykonania słoików potrzebuję 2 kg nóżek z kurczaka. Dokładnie je myję i oczyszczam. Następnie kładę na ręczniku papierowym i dokładnie osuszam. Przekładam mięso do dużej miski. Będę je teraz przyprawiać. Na początku wsypuję łyżkę soli. Następnie dodaję łyżkę czarnego pieprzu oraz łyżkę ulubionej przyprawy. Ja wybrałam słodką czerwoną paprykę. Dodaję łyżkę octu i całość mieszam. Dokładnie wcieram przyprawy w nóżki. Odkładam mięso na kilka minut. Przygotowuję parę główek cebuli. Kroję ją na krążki o grubości 1 cm. Myję pęczek pietruszki. Następnie siekam ją na drobno. Przygotowuję wyparzone słoiki o dużej pojemności. Na spodzie układam warstwę cebuli. Posypuję ją pietruszką. Biorę nóżkę z kurczaka i wkładam ją pionowo do słoika. Dokładam kolejne kawałki mięsa. Pomiędzy wkładam cebulę. Wkładam tyle nóżek, żeby słoik był ciasno wypełniony. Zakręcam go mocno. Czynność powtarzam z kolejnymi słoikami. Wypełniam wodą duży garnek. Na jego dnie układam 2 ręczniki kuchenne. Wkładam słoiki z kurczakiem i dolewam wodę. Słoiki w całości muszą być zanurzone w wodzie. Gotuję je na średnim ogniu przez 5 godzin. Po tym czasie słoiki są gotowe. Mięso gotowane w ten sposób wydziela własne soki. Takiego kurczaka wystarczy odgrzać w mikrofali lub patelni i obiad jest gotowy. Przechowuję świeże pomidory przez 2 lata, bez dodatku soli i octu. Nie kupuję już zimą pomidorów. Ten sposób pozwala mi na przechowywanie pomidorów bez lodówki. Letnie pomidory są o wiele smaczniejsze. Zamiast kupować zimowych pomidorów ze szklarni, przygotowuję zapasy z letnich okazów. Do przygotowania potrzebuję około 3 kg świeżych pomidorów. Dokładnie myję je pod bieżącą wodą. Następnie z każdego pomidora wyrywam zielone ogonki. Układam je na blaszce do pieczenia. Pomidory nie mogą leżeć na sobie. Układamy je obok siebie. Następnie wkładamy do piekarnika nagrzanego na 200 stopni. Pieczemy je przez 15 minut. Po tym czasie wyciągam blaszkę z piekarnika i zostawiam na parę minut do wystygnięcia. Przygotowuję duże słoiki. Moje mają ponad 1,5 litra pojemności. Za pomocą łyżki umieszczam pomidory w słoiku. Robię to delikatnie, żeby nie rozerwać skórki. Wypełniam nimi słoik. Zawsze zanim zamknę słoik, robię jedną czynność. Nauczyła ją moja babcia. Dzięki niej konserwy nie psują się. Na ręcznik papierowy nalewam odrobinę spirytusu. Następnie przecieram nim pokrywkę i wejście słoika. Spirytus zabija bakterie, które się na nim znajdują. Zdezynfekowany słoik daje mi pewność, że konserwa nie będzie się psuć. Następnie nalewam do dużego garnka wodę. Na jego dno wkładam kuchenne ręczniki. Są one niezbędne podczas wekowania słoików. Gdy woda zacznie parować, wstawiam do niej słoiki z pomidorami. Ważne, żeby stały na ręczniku. Poziom wody powinien sięgać około 1/3 wysokości słoików. Doprowadzam wodę do wrzenia i gotuję przez około 15 minut. Po tym czasie wyjmuję słoiki i gotowe. Takie pomidory można przechowywać nawet przez 2 lata. Nie mają dodatku soli i octu, więc ich smak nie jest zmieniony. Używam ich do zup, sałatek i dań. Smakują o wiele lepiej niż zimowe pomidory z supermarketu. Słoiki przechowuję w ciemnej i chłodnej piwnicy. Świeże pomidory mam przez cały rok. Jedz winogrona również zimą. Ten przepis pozwoli Ci przechowywać je przez 2 lata bez lodówki. Sezon na winogrona właśnie trwa. Zamiast marnować owoce, przygotuj je na zimę. Ciesz się ich smakiem cały rok. Umyj winogrono dokładnie i oderwij owoce z gałązek. Rób to delikatnie, żeby nie naruszyć skórki. Ja wybrałam 2 rodzaje winogrona, zielone i czerwone. Są teraz słodkie i dojrzałe. Takie owoce bardzo szybko się psują, więc nie zwlekam i zabieram się za pracę. Wrzucam winogrona do dużych słoików. Moje mają pojemność 1,5 litra. Owoce układam warstwami. Do połowy wypełniam winogronami zielonymi i później czerwonymi. Następnie zalewam przegotowaną wodą. Napełniamy słoik tak, żeby owoce były pod wodą. Kolejnym krokiem jest cukier. Wsypujemy do winogron 1 łyżkę stołową. Zakręcamy mocno słoiki.
Wypełniamy garnek wodą i wkładamy na dno ręczniki kuchenne. Wkładamy słoiki do góry dnem. Doprowadzamy do wrzenia i gotujemy przez 15 minut. Wyjmujemy słoiki i zostawiamy do wystudzenia. Tak przygotowane winogrona można przechowywać bez lodówki nawet przez 2 lata. Można cieszyć się ich smakiem przez cały rok. Gdy tylko znajduję w mojej kuchni mole spożywcze, natychmiast robię tę pułapkę. Mieszam ze sobą tylko 2 składniki. Owady uciekają, gdzie pieprz rośnie. W wielu domach mole spożywcze to nawracający problem. Przynosimy je ze sklepu lub przedostają się do naszych kuchni wentylacją. Pojawienie się ich w spiżarni jest jednoznaczne z wielogodzinnym czyszczeniem zapasów. Mole żywią się suchymi produktami spożywczymi, takimi jak kasze, mąka, ziarna i cukier, gdzie rozmnażają się larwy. Najlepszy trik na eksmisję moli z kuchennych szafek jest prosta pułapka z 2 składników. Do jej przygotowania potrzebna będzie mała miseczka. Nalewamy do niej 2 łyżki octu jabłkowego lub winnego oraz 2 łyżki wytrawnego wina. Taką pułapkę stawiamy w szafce, w której zalęgły się mole. Te 2 składniki przyciągną owady zapachem. Mole zaczną topić się w mieszance. Jest to tani i niezwykle skuteczny sposób na zwabienie latających osobników. Należy pamiętać również o wyrzuceniu produktów, w których mogą znajdować się larwy. Mieszanka ustawiona w szafkach będzie też odstraszać szkodniki, które mogą przedostawać się wentylacją od sąsiadów. Ten patent stosowała od lat moja babcia. Jest szybki, tani i skuteczny. Wystarczy, że położysz to na parapecie lub blacie. Mrówki będą omijać twoją kuchnię szerokim łukiem. Wystarczy kawałek folii aluminiowej i kilka składników, które masz w domu. Do miski wsyp 2 łyżki zmielonej kawy. Kawa nie tylko świetnie pochłania brzydkie zapachy, ale też działa odstraszająco na insekty. Następnie weź szare lub zapachowe mydło i zetrzyj je na tarce o dużych oczkach. Potrzebne będzie około 5 dużych łyżek wiórek. Wsyp je do kawy i wymieszaj całość. Do mieszanki dodaj łyżkę płynu do płukania tkanin lub olejek eteryczny. Tak przygotowaną mieszankę można stosować na 2 sposoby. Zostaw ją w misce i przykryj folią aluminiową. Następnie za pomocą patyczka zrób dziurki. Taką miseczkę połóż w miejscu, z którego chcesz przepędzić szkodniki. Jeśli miejsc, w których pojawiają się, jest więcej. Zastosuj drugi sposób. Nałóż łyżeczkę mieszanki na kawałek folii aluminiowej. Następnie zaginaj rogi, tak by powstał prostokąt. Zagnij końcówki, by nic z nich nie wypadało i za pomocą patyczka zrób dziurki w środkowej części. Takie mini odstraszacze połóż w miejscach występowania mrówek. Na parapecie, przy drzwiach i oknach. Owady będą omijać twój dom szerokim łukiem.